Cześć, jestem Delix, a w tym materiale omówimy wszystkie dostępne informacje z potwierdzonych źródeł a propos najnowszego update'u, który wychodzi 5 czerwca, a update'em tym jest Ocean Update, Fishing Planet. Z tego co już się dowiedzieliśmy, sama mapa będzie w Japonii, a dokładnie Kaiji no Ri. z takich ogólnych informacji, które później będziemy omawiać, no to mapa będzie 20 razy większa niż wszystkie do tej pory mapy razem wzięte. Wiemy też, że będzie 19 nowych gatunków ryb w oceanie, które też później omówimy. Już wiemy, jaki sprzęt będzie, jakie przynęty, jakiej wielkości możemy się spodziewać ryb, na jakie przynęty możemy je złapać. Także to wszystko omówimy i zapraszam do dalszego oglądania. Pierwszą informacją, którą dostajemy od Fishing Planet, jest to informacja opublikowana 4 kwietnia a propos gatunków ryb, które dostaniemy w nowym update'cie. Jest tu mowa o 19 nowych gatunkach, w tym 6 to tuńczyki. Pierwszą rybą, którą omówimy, jest tuńczyk żółtopłetwy. Ogólnie wszystkie te strony, które będę wam pokazywał i wszystkie nazwy są przetłumaczone przez tłumacz Google, wszystkie strony, więc niektóre nazwy mogą być przekręcone niż w rzeczywistości będzie w grze. Tak jak ma to w tym momencie polskie nazwy, a angielskie często nie mają nic wspólnego ze sobą, ale będę czytał tak, jak jest to przetłumaczone. Tuńczyk żółtopłetwy. Dostajemy informację, że ryba ta będzie mogła osiągnąć rozmiary 200 kg i długości około 2,5 metra. Złowić będziemy mogli ją w dzień i noc. Najczęściej będziemy mogli ją spotkać powyżej 100 metra głębokości. Następną rybą jest tuńczyk opastuna. Tuńczyk ten jest podobny wielkością do poprzedniego tuńczyka, czyli tuńczyka żółtopłetwego. Następnym tuńczykiem jest tuńczyk błękitnopłetwy z Pacyfiku. Ten tuńczyk może dorastać do 3 metrów, czyli jest na razie największym tuńczykiem z tych, co przedstawiłem i może ważyć ponad 400 kg. Rybę tą można spotkać powyżej 200 metra. Następnym, a zarazem najmniejszym do tej pory tuńczykiem jest tuńczyk długopłetwy, ponieważ jest tutaj podane, że do 60 kg on dorasta. Spotkać go możemy nawet do 600 metra. Następnym tuńczykiem i jednocześnie jeszcze mniejszym niż poprzednie jest tuńczyk bonito. Dorasta on do 35 kg tylko. W porównaniu do poprzednich tuńczyków to on jest naprawdę mały. Następnym tuńczykiem, ale nie do końca, jest tuńczyk psi, tak jest to przetłumaczone. Tak naprawdę nie jest to tuńczyk, ale go przypomina i ryba ta zamieszkuje głębokości od 10 do 300 metrów. Długość tej ryby wynosi do 2,5 metra, a waga może osiągnąć 130 kg. Dostajemy również informacje a propos przynęt, które się prawdopodobnie znajdą w najnowszej aktualizacji i są to barweny, sardynki łuskowe, kałamarnice japońskie, makrele japońskie, sardela japońska, woblery, ośmiornice do trollingu, łańcuchy kalmarów, przynęty crankbaits, płotki średnie, wahadłówki, popery. Dostajemy również informację, że w nowym update'cie będzie można trollingować. Też twórcy gry piszą nam wprost, że trolling będzie najlepszym wyborem do połowu tuńczyka. Dobra, już wszystkie tuńczyki omówiliśmy, w tym jeden to taki tuńczyk, nie tuńczyk. Następną rybą będzie gigantyczny grouper. Będzie on osiągał długość do 2,7 metra i wagę około 400 kg. Zamieszkuje wody do 100 metrów głębokości, a jego preferowanymi przynętami i preferowanym pokarmem jednocześnie są japoński homar, patroszona ryba, duże paski rybne, krab, japońska makrela, łuskowane sardynki. Następną rybą jest czerwona ryba, rubinowy snapper. Tak to jest tu przetłumaczone, tutaj niżej jest napisane Lucian rubinowy, więc chyba to tak miało być przetłumaczone. Zamieszkuje głębokości od 90 do 400 metrów i możemy go spotkać na minimum 10 metrach. Waga tego oto osobnika wynosi do 35 kg, a jej preferowanym pokarmem to średnie paski rybne, duże paski rybne, kraby, makrele japońskie, sardynki łuskowe i japońskie kałamarnice latające oraz pikery jako przynęta spinningowa. Następną rybą jest zielony jobfish, to do końca chyba nie jest przetłumaczone. Zamieszkuje głębokości od 1 metra do 120 i może ważyć do 16 kg, więc to jest jak na ten moment najlżejsza ryba z tych wszystkich, co omówiliśmy, a jej preferowanymi przynętami są robaki morskie, krewetki zatokowe, kraby, makrele japońskie, sardele japońskie,
barweny i łuskowane sardynki oraz pikery jako przynęta spinningowa. Następną rybą jest chyba na razie najdziwniejsza ryba z wyglądu, a jest to mahi mahi, chyba tak to się powinno przeczytać. Ryba ta potrafi ważyć nawet 40 kg i osiągnąć długość do 2 metrów. Preferowanymi przynętami są grubas, choć wątpię, że to tak, czy to jest grubas. Po angielsku jest tu napisane grub, co może oznaczać larwę na przykład, gąsienicę, jakiegoś robaka. No te tłumaczenia nie są dokładne, a ja też nie będę chciał każdej po kolei tłumaczyć tej przynęty, więc na razie wam czytam tak, jak jest to napisane w przetłumaczeniu, ale wszystkie linki do tych wszystkich artykułów z update'ami macie w opisie, więc możecie sobie zobaczyć angielskie nazwy tych przynęt i sobie ewentualnie przetłumaczyć, a tak na szybko wam przeczytam. Czyli tak, gruba, krewetka zatokowa, barwena, sardynka łuskowa, makrela japońska, anchois japońska, kałamarnica japońska, woblery, crankbaity, popery, dużo tutaj jest innych przynęt spinningowych. Następną rybą i bardzo ciekawą rybą jest to marlin paski. Tak jest to przetłumaczone. Potrafi osiągnąć wagę do 225 kg i długość 4 metrów. Nie wiem, czy to nie jest najdłuższa ryba do tej pory, ale wygląda bardzo ładnie. Jak dla mnie na razie pierwsze miejsce, na drugim będzie jakiś tuńczyk, ale bardzo ciekawa ryba jak dla mnie. A jej preferowanymi przynętami są barweny, sardynki łuskowe, makrele japońskie, sardele japońskie, kałamarnice japońskie, woblery, ośmiornice trollingowe, crankbaity i tym podobne. Następną rybą jest większy bursztyn. Dziwne nazwy na polski, ale poczekamy do update'u, jak to wtedy będzie przetłumaczone przez twórców gry. Ryba ta będzie ważyła do 80 kg i długość około 1,80 m. Jej preferowanymi przynętami będą krewetki zatokowe, kraby, barweny, łuskowane, sardynki, makrela japońska, anchois japońska, kałamarnica japońska, średnie paski rybne, duże paski rybne, pikery, bucktaile, woblery, ośmiornice trollingowe, średnie wahadłówki, crankbaity, popery. Następną rybą jest bursztyn japoński. Ryba ta będzie ważyła do 40 kg i maksymalnie do 1,50 m będzie mierzyła. Jej preferowane przynęty to krewetki, barweny, sardynki w łuskach, makrela japońska, sardela japońska, pikery, bucktaile, średnia wahadłówka i tym podobne. Następną rybą jest gigantyczny trevally, nie wiem jak to przeczytać. Będzie osiągała do 80 kg i do 2 metrów. Przynęty preferowane to tak jak w poprzednich przypadkach, więc tutaj już nie będę czytał, jak będziecie sobie chcieli zobaczyć, to zapraszam, link w opisie. Następną rybą będzie makrela hiszpańska z wąską przeddawką. Będzie ważyła ona do 70 kg i długość będzie osiągała do 2,4 metra. Następną rybą będzie pasiasty bonito, będzie ważył do 10 kg, co czyni ją najlżejszą rybą w tym zestawieniu do tej pory i będzie osiągał do 1 metra długości. Następną rybą będzie makrela japońska, kolejna ryba, która staje się najmniejszą rybą w tym zestawieniu, czyli pół metra maksymalnej długości, a jej waga będzie mogła przekroczyć 0,6 kg, czyli czyni ją równocześnie najlżejszą rybą. Będzie żyła na głębokości do 275 metrów. Następną rybą, znowu najmniejszą, będzie to anchois japońska. Chyba tak to trzeba czytać. W przetłumaczeniu na polski będzie osiągała do 20 cm i wagę do 100 gramów. Będziemy mogli ją spotkać na głębokości do 420 metrów. Następną rybą i jednocześnie ostatnią, jeśli w ogóle to można nazwać rybą, bo to jest kałamarnica wielkopłetwa rafowa. Będzie dorastała do 80 cm i ważyła do 2 kg. Kałamarnica ta zamieszkiwać będzie głębokości do 100 metrów. Jak tutaj twórcy gry nam podają, będziemy mogli na przykład rozpoznać, gdzie akurat są ryby po mewach, które będą na wodzie. Ryby również będą migrowały, to będzie w zależności od dna oceanu, od temperatury. Jest bardzo dużo czynników, których wszystkich nie chcą nam zdradzić twórcy gry, żebyśmy mogli sobie tą nową aktualizację sami mogli odkrywać. Jak się dowiadujemy, będziemy mogli spotkać również, oprócz tych ryb, które już poznaliśmy, stada delfinów oraz wielorybów, które będą się wynurzać z wody na powierzchnię. Ale dowiemy się, po co one tak naprawdę będą w przyszłości, bo tutaj twórcy trzymają nas w niepewności, do czego tak naprawdę one będą służyć. Następną notatką
o update'cie jest notatka z 2 maja opublikowana przez twórców gry. Dowiadujemy się w nim, a w sumie to już się wcześniej dowiedzieliśmy, że mapa będzie 20 razy większa niż wszystkie mapy razem wzięte. Ma ona mieć wymiary 20 na 20 km, czyli 400 km². Dostajemy też grafikę, na której porównują autorzy nowego update'a najnowszą mapę z poprzednimi mapami i trzeba tu zwrócić uwagę, że to nie wygląda, że to jest 20 razy więcej miejsca, ale tak naprawdę powiedzmy na tych mapach to ile my mogliśmy zwiedzać tej rzeki. My nie mieliśmy w ogóle tych na przykład zielonych obszarów do zwiedzania, a tutaj jak twierdzą twórcy nowego update'u, będziemy mogli na całej tej niebieskiej powierzchni pływać, czyli to będzie woda i jestem ciekawy w sumie, czy po lądzie będziemy mogli całym chodzić, czy na przykład tylko po brzegach, czy jak to będzie wyglądało, ale sama powierzchnia użytkowa będzie 20 razy większa niż wszystkie razem wzięte ze wszystkich map. Dostaliśmy również grafikę porównawczą od twórców gry w porównaniu nowej mapy do rzeki Mudwater. Możemy sobie porównać ilość wody, na której możemy łowić na mapie Mudwater w porównaniu do wody, którą dostajemy w nowym update'cie. To tutaj jest przeolbrzymia ta różnica, bo ledwo co widać w ogóle tą wodę na tej rzece Mudwater w porównaniu do oceanu. Tutaj możecie teraz zobaczyć, jak będzie mniej więcej wyglądała grafika nowej wody. Twórcy gry piszą nam, że tak naprawdę to oni stworzyli nową grę, bo 90% grafiki musieli zrobić od nowa, no bo to jest głównie woda. Większość tej gry to jest woda i dlatego twierdzą, że prawie stworzyli nową grę, bo woda słona i słodka to inna fizyka i dlatego musieli wszystko od nowa robić. Dostajemy również informację, że zostały stworzone 3 różne kształty i technologie dla różnych platform. Dla platformy mobilnej, konsoli i dla komputerów. Obstawiam, że na komputerach będzie najładniejsza ta woda, przez to, że telefon nie obsłuży takiej jakości grafiki, a konsole zazwyczaj były z tyłu, jeśli chodzi o grafikę. I w tym momencie zobaczcie, jak może wyglądać woda w nowym update'cie. Twórcy gry mówią nam, że fale będą mogły się zmieniać, mogą być bardziej ostre i wzburzone przez zmiany pogodowe. Też bardzo fajna rzecz. Dostajemy również informację o tym, że przez to, że większość ryb, które będą wprowadzone w update'cie są rybami wędrownymi, w zależności od pogody, wiatru, pory dnia i głębokości, twórcy gry wprowadzają nowe echosondy, co możecie zobaczyć na przedstawionym obrazku, oraz dostaniemy też wbudowanego GPS-a w łodzie. Bardzo fajnie to wygląda, ten radar, i tak samo będziemy mogli oglądać, jaka wielkość ryby jest na jakiej głębokości, na przykład na tym środkowym wyświetlaczu. Również można zaobserwować, że głębokość cały czas się zmienia, w zależności czy przemieszczamy się. Głębokość cały czas się zmienia, jest różnorodna. W nowym update'cie będzie wprowadzony system symulacji życia morskiego, czyli na przykład tuńczyki będą w ławicach polowały na mniejsze ryby, równocześnie mewy będą też polowały na ryby. Będziemy mogli to obserwować z bliska. Wprowadzony będzie również nowy system nawigacji, dzięki któremu nie będziemy musieli płynąć powiedzmy 20 km w poprzek mapy, tylko będziemy mogli się szybko przeteleportować, a to dzięki bojom, które będziemy mogli postawić sobie na nawigacji, którą widzicie teraz na ekranie. Naciskając plusika, wtedy wam się robi taki jakby checkpoint i w dowolnym momencie, jak będziecie gdzieś indziej na mapie, wchodzicie w tego GPS-a, naciskacie na bojkę na mapie i naciskacie jeden przycisk i was teleportuje w tamto miejsce. Na mapie będą również jakieś randomowe obiekty typu, jak tutaj widzicie, statek wycieczkowy. Może będzie więcej takich smaczków, będzie on normalnie kolizyjny, więc możecie w niego uderzyć i się tylko od niego odbijecie. Nie jest to statek widmo, że przez niego da się przepłynąć. Mają zostać też wprowadzone nowe łodzie. Mają być szybsze, mają być bardziej stabilne, przez to, że muszą jakoś się utrzymać na wodzie podczas dużych fal. Jak nam twórcy to podają, będziemy mogli na jednym statku być ze znajomymi. I ostatnią notatką o update'cie od twórców, którą dostaliśmy, jest to najnowsza notatka, która została opublikowana w czwartek, czyli 30 maja. Jesteśmy tutaj poinformowani o nowym sprzęcie słonowodnym, który będzie wyglądał tak w sklepie, będzie normalnie zakładka. Będą również poziomy od 81 do 90 i za te poziomy będziemy odblokowywać nowy sprzęt
wędkarski, więc będzie trzeba mieć wysoki poziom, żeby łowić na oceanie. Jeśli chcemy kupować rzeczy ze sklepu, a nie z jakiegoś DLC, bo pewnie też się pojawi jakiś DLC, tak jak jest na przykład na Kongo, że możecie by tam pojechać, to tutaj pewnie będzie tak samo, że kupujecie DLC, dostajecie sprzęt, nie musicie go kupować. Będzie również zakładka do słonowodnych wędek, tak jak tutaj na obrazku. Będą 3 nowe kategorie słonowodnych wędek. Pierwsza wędka, jaka nam się ukazuje w tym update'cie, w tych notatkach, jest to seria wędek Kodo Kajeta i jest to wędka długości 2,1 metra do 112 gramów i do 69 kg. FJ 160 jest to wędka do 500 gramów wyrzutu, długość 1,60 m i do maksymalnego obciążenia 74 kg. Następną wędką jest Kaito HJ 155, długość 1,55 m do 600 gramów wyrzutu i 92 kg maksymalnego obciążenia. Następną wędką jest Tatsumi Pro 190 do 144 gramów wyrzutu i 55 kg maksymalnego obciążenia. Następną wędką jest wędka trollingowa, jest to Reef Rider Max 155 do 200 gramów wyrzutu i 74 kg ciężaru maksymalnego. Następnym sprzętem, który nam prezentuje tutaj twórca gry, jest to kołowrotek spinningowy Tsunami Koiru 16000 z hamulcem do 68 kg. Możemy tutaj nawinąć 800 metrów plecionki 42 i 330 metrów żyłki 1 mm. Następnym kołowrotkiem jest kołowrotek castingowy do 45 kg hamulca. Możemy tu nawinąć 770 metrów plecionki 0,35 i 315 metrów żyłki 0,85. Następnym kołowrotkiem jest Flowcatch 19000. Jest to kołowrotek, który ma hamulec do 67 kg plecionki. Możemy tu aż nawinąć 930 metrów. Plecionka ta będzie o grubości 0,45 mm, a żyłka 1,15 mm zmieści się tu w ilości 360 metrów. Następnym kołowrotkiem jest kołowrotek o przeznaczeniu trollingowym. Jest to Raiden Wheel Heavy Duty 22000, który ma hamulec do 90 kg. Na tym kołowrotku już możemy nawinąć ponad kilometr plecionki 0,46 i 390 metrów żyłki 1,2 mm. Następnie mamy zademonstrowane propozycje, jakie będą haczyki, ciężarki. Jeśli chodzi o przynęty, to dostaniemy wobblery. Na angielski to są plugs, czyli drewniane trollingowe przynęty. Tak one wyglądają. Mi to przypomina bardziej długopis niż przynętę, tylko tu jest haczyk na końcu. Też nigdy nie łowiłem, znaczy kilka razy mi się zdarzyło łowić na wodach morskich, ale takich rzeczy nie używałem. Następnie mamy pikery, które już o wiele lepiej wyglądają. Tak one się prezentują. Następne są bucktaile, też bardzo fajnie wyglądające przynęty. Przynęty te są castingowe. Następną będą trolling octopus, czyli to będą trollingowe kałamarnice, ośmiornice. Też bardzo ciekawy wygląd mają, na przykład ta różowa albo ta tęczowa. Następną przynętą jest to przynęta przetłumaczona na polski jako przynęty na kalmary. Dziwnie wyglądające przynęty, nigdy takich nie widziałem. Następną przynętą jest to Squid Chains, co można przetłumaczyć, bo tutaj tłumacz mi nie przetłumaczył, łańcuchy kałamarnic. W sumie to tak one są połączone jak takie łańcuchy kałamarnic. Dziwnie wyglądające przynęty, też nigdy takich w życiu nie widziałem. Następnie mamy makrelę japońską, kałamarnicę japońską, sardelę japońską. Tutaj widzimy też różne kawałki ryb, duże, większe kawałki ryby, wypatroszone ryby, paski rybne, które będziemy mogli zakupić w lokalnym sklepie, czyli w takim, który możemy otworzyć już na łowisku. Sklep ten będzie oferował przynęty, które będziemy najczęściej prawdopodobnie używać, więc nie będziemy musieli wychodzić do menu głównego. Wiadomo, więcej zapłacimy, ale jak się zapomnimy, to lepiej zapłacić trochę więcej niż płacić kilkadziesiąt tysięcy za wyjście i wejście. Następną nową rzeczą w update'cie będzie wolny bieg. Będziemy mogli sobie na wolnym biegu
opuścić przynętę. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości w tej grze, ale to już niedługo. Film ten wyjdzie prawdopodobnie dzień przed update'em, więc jeszcze przed update'em będziecie mogli się zapoznać, co będzie dodane i wtedy zobaczymy w środę, czyli 5 czerwca, co tak naprawdę twórcy gry dodali z tego, co napisali. Mam nadzieję, że wszystko i co jeszcze oprócz tego dodali, więc będziemy pewnie rozmawiać o tym na live'ie, który będzie prawdopodobnie w piątek. Jeszcze tutaj jest napisane, że do gry będzie dodany gafel, co rozumiem to przez to, że to będzie taki jakby hack, gdzie możemy na przykład bardzo ciężkiego tuńczyka, powiedzmy, wciągnąć na pokład. Teraz pewnie wam się wyświetla przykład takiego narzędzia. No i to będzie na tyle z tych wszystkich oficjalnych informacji. Mam nadzieję, że zbiór tego wszystkiego w jednym filmie się wam spodobał. Jeśli tak, zapraszam do zostawienia łapki w górę, do zostawienia subskrypcji, żeby być na bieżąco z następnymi filmami. Zapraszam też do dołączenia do naszego Discorda, link w opisie. No i do zobaczenia na następnych live'ach, na następnym odcinku. Pewnie szybciej się zobaczymy, usłyszymy na live'ie, który będzie w piątek, odcinek pewnie w sobotę. No to tyle. To dzięki za oglądanie. Na razie, cześć.